Cześć, witajcie. Dzisiaj namalujemy sobie postać Disneya, Jessica Rabbit. A jak jesteście zainteresowani, to zapraszam, bo w poprzednich moich filmach możecie znaleźć inne postacie z bajek, jak na przykład Lilo, z Lilo i Stitch, i postać z anime. Też ze znanej bajki, już nie zapamiętałam jej imienia, ale tam wszystko możecie znaleźć. I łącznie z dzisiejszą postacią możecie sobie zebrać, namalować bardzo fajną kolekcję. Dobrze, nie przeciągam już, zaczynamy. A mianowicie, jak widzicie, mam już pokryty tips białym hybrydą i jest tips zmatowiony. Dzielę go na połowę. Tak. Od góry odznaczam sobie miejsce, zostawiam je na włosy. Na dole miejsce zostawiam na szyję, a tą część dzielę na połowę. Następnie również dzielę tą część na połowę i stąd maluję sobie linię poziomą. Tak, i tutaj robię to samo, maluję linię równoległą do tej na dole. Trochę wyszła krzywa. Teraz tak, dzielę sobie tą część, tak aby wyszedł mi kwadrat. Tak, można sobie nawet namalować. I w tym kwadracie maluję oko. Ona ma takie, jak widzicie, oko. Możecie sobie znaleźć zdjęcie. Tutaj leciutko pod kątem. Od góry idzie taka powieka. Następnie to oko jest takie lekko przymknięte. Tu mamy źrenicę. Następnie po tej stronie również zaznaczam sobie tak, aby był kwadrat. No, powiedzmy, że jest mniej więcej kwadrat, tak? I tu również wyznaczamy sobie połowę. Tak? Dobrze. Tu mamy zaznaczoną linię naszych włosów. My sobie już możemy delikatnie zaznaczyć tutaj miejsce linii włosów. I teraz od góry narysujemy jej część włosów. Zaczniemy odtąd. Następnie one będą tu zakręcały blisko oka. Tak. Będą się tutaj wiły w dół. No nie wygląda teraz to tak dobrze, ale będzie za chwilę. Słuchajcie, teraz narysujmy sobie usta. Tutaj ona ma usta, one nie będą duże. Możemy sobie już narysować linię, tak, ust. I nosek. Nosek jest w połowie i nie jest on duży. Tak, nosek jest gdzieś praktycznie takie 2 kropeczki, jeśli chodzi o nos. Dobrze, no to teraz linia brody. Rysujmy sobie brodę. Idzie tam w bok. I teraz tak od góry. Tu mamy to nasze czoło. Ona tutaj schodzi w dół. Tak, następnie, nie wiem czy widać, tu jest, będzie ucho. Kawałek ucha. Tak. Będzie nam się tutaj łączyło. I tu ona ma jeszcze takiego kolczyka, którego narysujemy jej później. I teraz od góry możemy dorysować włosy. I następnie te włosy idą jeszcze tu. Schodzą do tej strony i tak odwrócę może.
tam gdzieś idą te włosy. Tak? I tu będziemy mieli szyję. I szyję gdzieś tutaj. Czego jeszcze nie mamy? Nie mamy jeszcze brwi. Również możemy jej tą brew tutaj dorysować. Dobrze, słuchajcie, ja teraz cały szkic poprawię sobie pędzelkiem i czarnym linerem, i wymarzę linie pomocnicze i zaraz do Was wrócę, żebyście zobaczyli, jak szkic będzie już wyglądał tuż przed malowaniem. Dobrze, tak wygląda szkic poprawiony pędzelkiem z czarnym linerem. Ja to wszystko później zgrzewam, wymazuję linie pomocnicze i tak wygląda gotowy szkic. Ok, no to teraz zabieramy się do malowania. No to zaczynamy. Jak widzicie, jak tutaj mam paletkę kolorów. Wszystkie kolory, które będą mi dzisiaj potrzebne. I zacznę od nałożenia bazowego koloru na całą twarz, szyję i ucho. Tak. Sobie wszystko rozprowadzę. No i już mam nałożone. Teraz tak, jasno taki różowy kolor nakładam na tło. Tak, każdą warstwę, którą nakładam, zgrzewam w lampie 30 sekund. Teraz kolor pomarańczowy. Maluję całe włosy kolorem pomarańczowym. Okay. I teraz kolor fioletowy. Sobie tutaj wezmę na paletce. Nakładam go na całą tutaj powiekę. Tak. Z ominięciem tej części, gdzie jest źrenica. Teraz białym kolorem na dole maluję tą brakującą nam część. Okay. Teraz tak zielonym kolorem, tutaj, który mam na paletce, maluję źrenicę, tęczówkę. Zgrzewam. Następnie ten zielony kolor mieszam go z białym. I rozświetlam tutaj dolną część. Okay. Zgrzewam sobie to wszystko. Okay. Oko na razie zostawiam. Obracam paletkę. I czerwonym kolorem maluję usta.
Na środku zostawiam miejsce na taki kawałeczek na ząbki. Czarnym linerem postawię źrenicę. I brązowym kolorem, wymieszanym z tym rudym, takim pomarańczowym, można od razu narysować brew. Ok, do lampy zgrzewamy 30 sekund. Dobrze, i teraz już możemy zacząć cieniować. Ja tutaj mam brązowy kolor, ale żeby był troszeczkę jaśniejszy, to wymieszałam go z bazą. I postawię cień tutaj. Tu, gdzie idą włosy. Można trochę dołożyć od razu na nosek. Na brodę. Można, żeby się nie rozlewał za bardzo nam nasz kolor, go zgrzać. Dalej trochę cienia na ucho. I pod szyję. Można też po tej stronie. Również postawić cień. Troszeczkę pod naszymi ustami. Tak. No i zgrzewamy to w lampie. Niedługo. Chwileczkę. Dobrze. I teraz tym ciemnym kolorem przyciemniam włosy. Tutaj z tej strony przy szyi. Następnie z tej strony. Wrzucam na chwilę do lampy i zaczynam i rozblendowuję w niektórych miejscach. Do lampy na chwilę. Ups. Dalej. Po konturze włosów. Na
nad uchem. I tutaj. Jeśli gdzieś wyjadę, przecieram pędzelek i zabieram. Można jeszcze tutaj na włosach troszeczkę przyciemnić od tej strony, tak, ale nie dużo. Dobrze, to są nasze pierwsze cienie. One powinny być najlżejsze.